the battle to them. Siemano gracze Rise of Kingdoms. Słuchajcie, KVK u mnie już patrzcie zakończone. Teraz ostatnie takie regeny w KVK zostają. A dzisiaj porozmawiamy sobie o czymś, co w sumie w sobotę już gracze z MG będą mieli, czyli o Subotaju. Ja już o nim robiłem taki oddzielny filmik, gdzie trochę rozmawialiśmy o talentach i rozmawiałem tam mniej więcej o parowaniu, lecz dzisiaj to już mi się zdaje, że po paru tam informacjach też, po paru raportach, które widziałem, lecz nie mam tu jak wam ich w tym momencie pokazać, bo nie mogę ich jakby tam gdzieś tam znaleźć. Chyba, że... Czekajcie. Chyba, że coś postaram się z pewnego Discorda to ogarnąć. Bo wiem, że gdzieś miałem, ale ogólnie jeżeli chodzi o samego Subotaja, powiem krótko. Jest to dowódca dość bardzo wyczekiwany. Nie wiem, czy widzieliście, ale jest to dowódca, który w ostatnim czasie no nieźle wypadał, jeżeli chodzi o... Czekajcie, jeżeli wychodził o samą grę, bo ja widziałem te raporty właśnie z Attylą. Kurczę, nie mam tu jak wam tego ogarnąć. Gdzieś miałem to, ale nie mogę znaleźć, gdzie mam te screeny. Chyba coś znalazłem. Czekajcie. Nie. To są akurat stare screeny z Xiangyu, Shajary i z Liangiem, więc tego wam nie znajdę. Ale ogólnie tam Attila z Subotajem jako drugim dowódcą wgniatała garnizon Gorgohery, gdzie wiemy, że Gorgohera to jest bardzo dobry garnizon. Nie mogę teraz go tutaj gdzieś odnaleźć na Discordzie. Od tamtej pory już trochę spam, bo jakby na to nie patrzeć, Subotaj w wersji, znaczy w tej wersji co widzicie, on po prostu już wyszedł w Chinach gdzieś, nie wiem, z 2-3 tygodnie temu. Ja byłem zdziwiony, bo ja już myślałem, wiecie, że na poprzedniej MG my go dostaniemy, bo naprawdę było dużo przesłanek, że on się pojawi, on będzie już normalnie grywalny i tak dalej. Skąd? Okej. Więc tutaj jak przeglądałem, szukałem, to po prostu nie znajdę wam tego. No to też byłem zdziwiony, że udało mu się, no ale jest to dość mocno uda. To może pokazywać, że combo damage naprawdę zrobi dużo. Zresztą mówiliśmy o tym, wiecie, no 3 razy combo damage, czy 3 koła obrażeń. Nawet tych takich, nie patrząc tak tylko o aktualizacji, jak wam robiłem odcinek, też było ciekawie, bo tam była informacja, że jednostki kawalerii, tam była informacja o tym, że to takie parowanie pokazywało, jak nam sparować dowódców i tam wiadomo, Kuo z Arturem było jako pierwszy, ale Artur był jako pierwszy i za plecach miał właśnie Subotaja i to było bardzo ciekawe, no bo popatrzcie, samych umiejętności Subotaja, poza pierwszą umiejką, popatrzcie na kolejne. Jednostki kawalerii tego dowódcy zyskają 5% szybkość marszu, jeśli ten dowódca prowadzi mobilizowany atak. Jednostki kawalerii w jego mobilizowaniu zyskują również 10% ataku. To jest stricte to, co widzicie tutaj, to jest pod, jakby to nazwać, dowódcę typowo z umiejętnością rally. To nie wykorzystamy oczywiście tego w Openfieldzie. Zobaczmy sobie drugą umiejkę, czy trzecią, przepraszam. Jeśli oddział tego dowódcy atakuje miasto lub twierdzę, jego oddział zadaje 5% więcej obrażeń od ataku combo. Za każdym razem, gdy jego oddział wykonuje atak combo, ma 60% szans na zyskanie premii 5% do zadawanych podstawowych obrażeń. Na 8 sekund. Efekt kumuluje się maksymalnie 2 razy, a jego czas trwania resetuje się po uzyskaniu kolejnej kumulacji. No i to są 2 talenty, które są typowo pod rally. Tutaj już kolejne, można powiedzieć spokojnie, to można było wykorzystywać go w Openie. Tak samo jak tutaj mamy, tak? Nie, czyli jeśli tego oddziału atakuje oddział na mapie, jego aktualna umiejętność wywołuje u celu efekt paparzenia. Atakuje oddział na mapie przez 2 sekundy za każdym razem, gdy cel został trafiony, zwykłym atakiem ma 50% szans. Jeśli oddział tego atakuje miasto lub twierdzę, jego aktualna umiejętność wywołuje u celu wzmocnioną wersję efektu. I tu mamy, widzicie, akurat umiejętność mamy rozbitą na 2 rzeczy, więc moim zdaniem to jest fajna opcja, tylko no tutaj ma 100% szans na otrzymanie 20% więcej podstawowych obrażeń przez 1 sekundę, a tu ma 50% szans na otrzymanie 20% podstawowych obrażeń. Więc po części to jest taka gorsza umiejka, jakby ekspertyzy. No i dalej to pokazuje, czy ten Subotaj jest warty, żebyśmy go dawali jako drugiego, czy lepiej, żeby Artura parować na razie z Filipem, dopóki nie wyjdzie nowy dowódca kawalerii, więc no ja dalej uważam, że Subotaj chyba w Openie raczej nie, tym bardziej, że to jest dowódca single target, więc on jest typowym rally. Akurat ten dowódca może być bardzo dobry jako drugi dowódca do Attyli, może będzie z Nevskim, może z Justynian, Subotaj też będzie dobre rozwiązanie, chociaż kurczę ciężko mi jest tutaj, no wiecie, tu mamy już combo atak, nie?
Więc może Subotai z Arturem będzie dobre rozwiązanie. Też tak może być, Subotai będzie tym pierwszym, chociaż tutaj opcje tego, jakby tak powiedzieć, przeżywalności Subotaja, widzicie, to tak jakby on był, moim zdaniem on by jakby był stworzony pod Attylę, nie? Takie jest moje odczucie, że to Attila z Subotai to będzie po prostu taka ciekawa meta kawalerii, jeżeli chodzi o rally. No i przy odcinku związanym ogólnie ze Subotajem też pogadamy sobie, co będzie kolejne i jak mniej więcej możemy przewidzieć, jak będą wychodzić nowi dowódcy. No bo kurczę, popatrzcie, w tym momencie mamy także mamy marzec, wychodzi nam nowy dowódca rally. Kawalerzysta wyszedł w styczniu, czyli Artur. No i normalnie wychodzili oni zawsze we dwie, nie? Ale jak wiemy, Artur jest nową generacją dowódców, która Lilith wypuszcza. No i teraz pytanie, czy będziemy dostawać nowych dowódców co 2 miesiące? Jest taka możliwość? No bo tak, z jednej strony nie dziwiłbym się, że w maju będzie nowa piechota i powiedzmy będzie to open field, a w lipcu dadzą piechotę, tak, dobrze mówię? Tak, w lipcu dadzą piechotę garnizonu, teraz powiem tak, garnizonu. Potem by wrzucili łuczników we wrześniu, open, a znowu by dawali gdzieś w listopadzie, by dawali rally, nie? Dobrze mówię? Rally to potem powinno być. Tak, bo Ashok Banipal był ostatnim z rally, nie? Więc i jakby nam się zgadzało chronologia w grudniu, ale tych dowódców mamy mniej w tym roku, nie? Oczywiście przypuszczam, że mogą wypuścić jakiegoś dowódcę na zasadzie tak jak Ragnara, zresztą oni o tym mówili, że jest taka opcja. Więc jakbyśmy to tak sobie rozbili, że dostajemy dowódców co 2 miesiące, jakiś taki algorytm sobie stworzyć, no to będzie ciekawie. Wszystko nam da odpowiedź gdzieś w maju? W maju. Bo jak wiemy, w kwietniu będzie Dubaj, czyli w Dubaju będą mieli spotkanie z deweloperami, ogólnie community, wiecie, takie spotkanie przy ognisku, jak oni to mówią, czy tam przy kominku, więc oni będą mieli w kwietniu spotkanie. Nie pamiętam, kiedy dokładnie tego kwietnia jest, nie sprawdzałem, może to być w środku kwietnia, ale na pewno będzie gdzieś tak to, że umkrzną chociaż kawałeczek informacji o nowym dowódcy i będziemy mieli info, czy pokażą od razu zajawkę 2 dowódców, bo mogą pokazać zajawkę 2 dowódców, a wypuścić ich co 2 miesiące, czy pokażą na razie jednego dowódcę i to będzie open field piechoty. Piechota ostatnio open fielda, jakiego dostawała, nie licząc oczywiście Ragnara, no to jak dobrze pamiętam, to był Scipio z Williamem Wallace'em, tak? Scipio był rally, a William Wallace był single target. Więc w tym momencie powinniśmy dostać coś, co zastąpi Scipio Prime'a. Takie jest moje osobiste odczucie. Dostaniemy dowódcę z AOE pod piechotę w maju. Więc tak jak wspominałem gdzieś w styczniu już mówiłem, że nowy dowódca wyjdzie marzec, kwiecień, to chyba zaczyna to się nie sprawdzać i to będzie jeszcze później. Może tak być, chyba że w kwietniu coś nagle odszczelą, że wypuszczą w kwietniu, ale jakby tak patrzeć co 2 miesiące, no to by się zgadzało, wiecie, że co 2 miesiące wychodzi dowódca, nie? No bo Artur... Wiecie, kiedy Artur wyszedł? Ja go od razu wtedy miałem. Artur wyszedł 10 stycznia. A nowe rally mamy 10 października, 10 mamy marca. No będzie tam w 15, także 17, tak, 15 będzie sobotę. No sobota, niedziela, nie? No to, ale też formalnie się pojawił, że już będzie 10 mieliśmy informację, bo dzisiaj mamy poniedziałek, więc też będzie też była informacja, że on jest, że się pojawia, więc jakby na to nie patrzeć, no. Kiedy dobrze patrzę? Kiedy ten Artur, przecież zobaczyłem, kiedy ten Artur się pojawił. Nie zrąbałem czegoś? Dzień rekrutacji jest, nie, dobrze, 10 styczeń. No, więc w tym momencie, jeżeli iść tym tokiem, gdzieś koło 10 maja będziemy mieli nową piechotę pod open. Tak będzie. Jest taka możliwość duża. Więc mi się zdaje, że w tym filmiku właśnie o to mi chodziło, żeby poruszyć temat Subotaja i poruszyć nową piechotę. I poruszyć też to, jak ci dowódcy będą, moim zdaniem, mniej więcej wychodzić. Ja się oczywiście, tak jak mówię wcześniej, ja się sugeruję tylko tym, co widzę na bazie od stycznia. Czyli mamy ten 2 miesiące
odstępu. Jeżeli zostanie to oczywiście w jakiś sposób podważone, bo wypuszczą teraz nie wiem, w kwietniu albo początkiem maja informacje, słuchajcie, 2 piechociarzy wychodzi, no to pewnie wracamy do starego cyklu, nie? Że to był akurat, nie wiem, Artur i Subotej to był taki, wiecie, wypadek przy pracy, nie? Że oni tak to rozbili, nie? No ale kurde, ma to sens, nie? Ma to sens, że nie walimy dużo dowódców, ludzie mają czas na zebranie troszeczkę, wiecie, tych swoich złotych główek. Też zastanowić się, co zrobić, jak rozwinąć to konto i mi się zdaje, że to jest dobre rozwiązanie. To, że dostajemy mniej dowódców. Zresztą oni w ostatnim, nie wiem, czy oglądaliście u mnie spotkanie z devami, oni mówili o tym i tam pisali, że pracują jakby tak nad tym niby balansem większych obrażeń i tak dalej. Więc może też będą szli w takich dowódców, którzy będą dawać troszeczkę coś innego nam w Openie, żeby zredukować ten taki, no, bardzo mocny damage. Chociaż ja tam, tak jak mówię, poprzednich filmików z deweloperami, oni powinni tam bardziej pójść w tą KVK technologii, która jest nerfa, no bo nie zmienią giru. Więc takie jest moje zdanie pod tym względem. No i co, ale zobaczymy, no. Kurczę, jak sami widzicie, ta gra się rozwija. Jeżeli wypuszczanie dowódców będzie rzadsze, ja uważam, że to jest plus. Szczerze, dla mnie to jest plus. Bo w tym momencie, wiecie, jeżeli oni wypuszczają dowódców, będą wypuszczać rzadziej i będą wypuszczać ich co jakiś tam czas, jeżeli chodzi o te 2 miesiące, no to będą mieli też gdzieś tam czas, żeby właśnie wypuścić jakiegoś specjal dowódcę typu Ragnar Prime. I wtedy mi się zdaje, że rynek nie będzie aż tak bardzo przesycony, albo nie będzie tego tak nawalony. Tak, ja to tak odbieram, nie? No ale zobaczymy co Lilith tu wymyśli, zobaczymy jakie Lilith będzie miało plany. Ja osobiście uważam, że jest to duży plus, to co tutaj na tą chwilę nam się pojawia, prezentuje i co może być. Tyle ode mnie. Dzięki wielkie, że jesteście. Dzięki wielkie, że wspieracie kanał. Dziękuję wam, że przez cały czas tutaj jesteście ze mną, oglądacie. To mnie też napędza, bo już parę razy było różnie. Nie chciało się nawet streamować. Też pozdrawiam swoich tam, jakichś tam hejterów, gdzie się pojawiają i robią jakieś tam fake to konta. Coś tam wypisują, jakieś głupoty. Czasem tak bywa. Trzymajcie się, do zobaczyska. Elo.